Dzisiaj jestem na niesamowitym wydarzeniu. To po prostu gratka dla dziennikarzy, żeby jeździć zabytkowymi samochodami i to w dodatku po torze. Jestem na torze Modlin i jak widzicie za mną gama samochodów zabytkowych. Oczywiście będzie też okazja pojeździć nowymi sprzętami. W tym żółtym kolorze banana to jest 850R, samochód, który rozwija 225 koni mechanicznych. Można powiedzieć, że do tej pory jeszcze spotykany na polskich drogach i to nawet dość często. Bardzo fajny sprzęt dla wszystkich tych, którzy cenią sobie, no, można powiedzieć, sportowe osiągi samochodu, ale jednocześnie no, po prostu pakowność i wybierają po prostu rodzinne auta. Volvo 244 Turbo w dobie samochodów, w których montowano 6-cylindrowe silniki, Volvo poszło troszkę na przekór i zrobiło silnik 4-cylindrowy, ale uturbiony. W tym lekkim samochodzie mamy już moc 155 koni. Naprawdę się zbiera, także cymesik, można powiedzieć. 244 Turbo. Samochód z napędem na tył. Co prawda do dość jednak starego samochodu Volvo zdecydowało się włożyć silnik 4-cylindrowy, jeśli pamięć nie myli, i zdaje się 155 koni, także jest już czym pojechać, zwłaszcza z tym napędem. Natomiast ta buda, słuchajcie, no jednak jest to stare auto, tak? I jakby z tego co czytałam, no nie nadąża to za tymi możliwościami silnika. Jest to lekkie nadwozie, jednak dość wysokie, ale słuchajcie, prowadzi się bardzo, bardzo fajnie, leciutko, jest dość cicho. Troszkę tutaj przycisnę. Nie jest już tak cicho, turbo świszczy, ale muszę Wam przyznać, że samochód bardzo przyjemnie prowadzący się ku mojemu zdziwieniu, bo wygląda jednak trochę taka trochę landara jak na sprzęt, powiedzmy, do może nie upalania, ale do takiej bardziej sportowej jazdy, do czego predysponuje przecież ten silnik. Ciekawostką może być tutaj taki magiczny przycisk Overdrive. Właśnie, tak, on nam wydłuża przełożenie. P1000S. Samochód, który być może kojarzycie ze Świętego, z tego filmu, w którym grał Roger Moore, właśnie jeździł tym samochodem. Samochód przepiękny, stylizowany, można powiedzieć, na włoskie wzornictwo. No, niesamowita kupeta, no, chyba najpiękniejszy z tych wszystkich nadwozi, które tutaj mamy możliwość oglądania. Jedziesz samochodem, który ma ile lat? Który to jest rok? 1966 rok, czyli ma 53 lata. 1966, tak? Tak, tak, tak. Jezu, słuchajcie, 1.8, 104 konie. (1.8) 104 konie, no to już daje radę, bo tu jest tył napęd, Tak, tył napęd. 4 cylindry i jaka pojemność? 1800. 1800. No nie ma on wspomagania, czuć, że tutaj jest ciężej. No ta kierownica jest w ogóle niesamowita, też bardzo cieniusieńka, drewniana. Kurczę. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że samochód z 66 roku posiada klimatyzację. No właśnie. No właśnie. No i ma pasy, co chyba też nie było wtedy standardem, także jest absolutnie kultowy, między innymi za sprawą tego, że jeździł nim właśnie w Świętym Roger Moore, prawda? Tak jest. Niesamowity sprzęt, niesamowity.
kurczę, serce rośnie. Volvo Duet, których no, niewiele na polskich drogach widać, ale uwierzcie mi, w Szwecji są jeszcze te samochody dość popularne. Na bazie tego auta budowano także furgonetki. Bardzo funkcjonalny samochód. Od tego zaczęła się przygoda Volvo właśnie z nadwoziami kombi. Do siebie i w dół, jedynka w dół. O rany. Mega cieniusieńka, słuchajcie, kierownica. Tak cienka, że aż po prostu nienaturalnie. Jest też bardzo duża, trochę przypomina mi tę z ciężarówek na przykład. Nie wiem, czy tutaj jest szansa wrzucić trójkę. 58 rocznik, silnik 1.6. 4 i tylny napęd. Wersja dwudrzwiowa kombi, takie nietypowe dość, prawda? Silnik brzmi pięknie, naprawdę. Także wszystko tu bardzo gładko działa, muszę przyznać. Poza tym, że masa jest spora i czuć, że po prostu to nadwozie no, buja się na tych ciasnych tutaj bardzo zakrętach na torze. Pięknie. Nie no, jestem pod absolutnym wrażeniem tego samochodu. Volvo Amazon. Jedyny tutaj w tej gamie, który jest wyposażony w silnik 6-cylindrowy, co ciekawostka dolnozaworowy, niektórzy mówią bocznozaworowy na to. Auto zupełnie powojenne, świeżo po wojnie, były jeszcze takie klimaty, troszkę stylizowano te samochody na taką amerykańską motoryzację, troszkę tutaj już odchodzono od tego, ale mimo wszystko jest to Cymes, wyprodukowano niewiele ponad 500 sztuk z tego samochodu. W tej prezentacji mamy możliwość zobaczenia także, co prawda statycznie, ale kompletnie mnie to nie dziwi, najstarszego Volvo seryjnie wyprodukowany. Jest to jeden z niewielu, właściwie kilku egzemplarzy na świecie, które istnieją. To jest egzemplarz pochodzący z muzeum w Göteborgu, rocznik 1927. Samochód, jak widzicie, z nadwoziem kabriolet. Był produkowany tylko w jednej wersji lakieru, granatowy, bardzo granatowy. I naprawdę ciekawe jest to, że obręcze są drewniane. W ogóle cały samochód jest osadzony na ramie zbudowanej z drewna bukowego i jesionowego. No i właśnie karoseria blaszana, przykryte to wszystko blachą. W środku, jak widzicie, bardzo komfortowo. Kanapa mięciutka i bardzo oszczędnie jednocześnie. No a pod maską silnik 2-litrowy o mocy 28 koni, dolnozaworowy.